Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek z formowania skóry na mokro, tym razem metoda naciągu. Jeśli chcecie zobaczyć, co z tego wyjdzie, to zapraszam do oglądania. Dzisiaj wykorzystamy metodę z dziurkaczem, jest ona na pewno trudniejsza, więcej jest z tym zabawy, więcej rzeczy może nam nie wyjść. No ale jeśli ktoś nie ma zszywacza, no to może popróbować właśnie dzięki tej metodzie, więc to raczej bardziej jako ciekawostka. Przykładamy nasze kółko. No i teraz musimy wyciąć taki sam kształt, tylko powiększony, minimum o grubość tej ścianki. To jest takie minimum, ponieważ tyle musi nam się zagiąć, a jeszcze resztę musimy dociągnąć. Więc ja przygotowałem kółko na 16 cm, to drewniane ma 10. Mamy kółko, teraz musimy wyciąć otwory. Najlepiej, żeby one były w parzystej ilości. Dzisiaj formowanie wykonam mizdrą na wierzch. Potrzebna nam do tego będzie nitka. Ja używam do tego nici do szycia ręcznego 1-2 mm plecionej. Odcinamy gdzieś taki odcinek i musimy takimi nitkami powiązać wszystkie otwory, które znajdują się naprzeciwko siebie. Musimy uzyskać coś takiego, tak żeby te nitki z supłem były nieprzeplecione z dolnymi nitkami, które leżą na naszym wkładzie drewnianym. Teraz musimy wstępnie to podformować. Jak widać, mamy naciągnięte. No, wydawało się to pewnie dość skomplikowane, ale dzięki temu drewienku
Ładnie wszystko nam się poschodziło. Najważniejsze to jest w miarę możliwości równo powiązać te nitki, zwracać uwagę na te końcówki, które wystają za supłem, żeby miały podobną długość. Zawsze możemy ewentualnie poluzować to i coś jeszcze poprawić, wyciąć jakąś nitkę, zawiązać ją krócej. Można dzięki temu robić inne kształty, kwadraty, trójkąty, prostokąty. No ogólnie wiele rzeczy da się zrobić tą metodą. Trzeba tutaj mieć trochę wprawy i wyczucia, żeby wiedzieć, ile naddatku zostawić. Jeśli damy go zbyt dużo, to też nam się to zbyt mocno tutaj u góry zmarszczy i ciężko będzie nam też podociągać. Lepiej też jest zrobić na początku mniej otworów. Jak widać tutaj były dość szeroko. Myślę, że w okolicach 2 cm był rozstaw i jak widać starczyło. Zawsze możemy też to znowu poluzować. Wstępne odbicie, odformowanie już będzie nam dość dobrze trzymało ten wkład, więc po prostu tylko poluzujemy to, dorobimy otwór czy dwa w miejscach, gdzie to jest potrzebne. No i dociągniemy kolejne nitki. Tak to wygląda. Pozostawię teraz to do wyschnięcia. Poprzednia foremka wygląda tak. Bardzo równe to wychodzi. Potrzebowało to kilka dni, żeby porządnie doschło, więc to podobnie będzie kilka dni schło. Nie przyspieszamy tego procesu. Ta skóra musi samowolnie doschnąć. Zostawiamy ją w ten sposób i ona sobie dosycha, twardnieje. Tutaj mamy skórę 2 mm, no i mogę Wam już zagwarantować, że ona naprawdę sporo będzie twardsza w porównaniu do początkowego stanu. Im grubsza skóra, tym ten efekt będzie się jeszcze powiększał. Otrzymujemy jeszcze większe twardości końcowe. Podobnie im grubsza skóra, tym gorzej to się formuje na mniejszych elementach. Na większych jest dużo lepiej. Także też trzeba dobrać odpowiednią grubość skóry do wybranego elementu. Można też tu się męczyć z czwórką, no ale na pewno będzie to bardziej uciążliwe. Na pewno lepiej też wykonałoby się to zszywaczem przy grubszej skórze niż poprzez naciąg, jak w tym odcinku. W kolejnej części myślę, że uda mi się Wam pokazać, jak dociąć równo tą krawędź oraz czym wypełnić wytłoczone elementy, tak żeby ta część, która jest wypukła, nie zapadała nam się, ale też żeby przesadnie to nam całości nie obciążało, jak na przykład to będzie panel od torebki czy panel od jakiejś saszetki, żeby ta część, która jest wytłoczona, nie była zbyt ciężka. Także zachęcam do wpadania na kanał, ponieważ mam dla Was jeszcze sporo ciekawych informacji. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz. Będę także wdzięczny za każde udostępnienie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!